Cześć, jestem Łukasz, witajcie na moim kanale Lukars. Z zawodu jestem mechanikiem samochodowym, który na co dzień żyje i pracuje w Norwegii. Chciałbym się podzielić z Wami swoimi spostrzeżeniami na temat samochodów elektrycznych. Dodam tylko, że nie jestem żadnym profesjonalnym mówcą ani dziennikarzem motoryzacyjnym, dlatego z góry przepraszam za swoje wszystkie niedociągnięcia. Mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie na tym kanale, dlatego teraz zapraszam do oglądania. A bohaterem dzisiejszego odcinka będzie elektryczny samochód, jakim jest Volkswagen e-up. Samochód ten pochodzi z 2013 roku, a pod maską mamy elektryczne serce. Jest to silnik elektryczny oraz pod spodem mamy baterię o pojemności 18 kWh. 210 Nm pozwala nam na sprawne poruszanie się po mieście oraz poza nim oczywiście. Zobaczymy, jak ten samochód spisuje się po 6 latach, tak? Ma przejechane 57 000 km. Producent deklarował, że w chwili, gdy ten samochód w 2013 roku opuszczał fabryki, powinien przejechać 160 km na jednym ładowaniu. Zobaczymy, jak to się ma teraz. Jak już jesteśmy przy Volkswagenie e-upie, musimy sobie powiedzieć o jego wnętrzu. Jak widzicie, pozycja za kierownicą jest tutaj dosyć wygodna. Kierownica reguluje nam się tylko w jednej płaszczyźnie, co jest delikatnym minusem przy tego rodzaju samochodu, no ale też nie możemy oczekiwać nie wiadomo czego od takiego małego miejskiego autka. Regulacja fotela jest dosyć duża. W tym wypadku siedzi mi się tutaj bardzo wygodnie, kierownica też się bardzo fajnie trzyma, jest ona tutaj skórzana. Po liftowych wersjach po 2016 roku ta kierownica już była z Volkswagena Polo rodem, więc miała tutaj dodatkowo troszkę więcej przycisków, była ona taka multifunkcyjna. No i pod moją prawą ręką tutaj jest wszystko w zasięgu tej ręki. Jedyne, czego nie ma w zasięgu ręki, to jest otwieranie przedniej prawej szyby. Tak to wymyślili inżynierowie, że żeby otworzyć przednią prawą szybę, musimy sięgnąć i zrobić to z prawej strony. No ale tylko dlatego, że ten samochód ma 1,60 m szerokości, nie sprawia to większego problemu. Ja sam jestem dosyć niski, mam 1,72 m i otwarcie prawej szyby to nie jest nic wymagającego dla mnie. Usiądźmy sobie teraz do tyłu. Jak już mówimy o szybach, to tylnie szyby otwiera się jak w starym Cinquecento. Po prostu nie ma tutaj żadnej podnośnika. Możemy sobie uchylić tutaj za pomocą tego mechanizmu. Miejsca jest, jak widać. W tym momencie dorosła osoba siedzi tutaj bez problemu. Mam jeszcze troszkę miejsca między moimi kolanami a fotelem kierowcy. Myślę, że ktoś, kto ma dłuższe nogi, może wbijać kolana kierowcy, no ale to już musi być dosyć wysoka osoba. Tutaj moja głowa od podsufitki, mam tu jeszcze jakieś 5-6 cm, także jest to dosyć przestrzennie. No nie ukrywajmy, ten samochód jest stworzony dla 4 osób, nie dla 5 osób. Dlatego też dziękować tylko inżynierom, że nie wcisnęli tutaj piątego miejsca. Przejdźmy sobie teraz do bagażnika. Nasz bagażnik pomieści całe 250 litrów. Proszę bardzo. Jest tutaj taka sprytna półeczka, którą można sobie zablokować w takiej pozycji. I naszym oczom ukazał się teraz bagażnik. Pod bagażnikiem, w tym wypadku, nasz właściciel schował sobie ładowarkę. Wyciągniemy ją sobie teraz. Proszę bardzo, bardzo fajny patencik. Ona jest wodoodporna, ale czemu jej nie pomóc? Można właśnie tutaj założyć dodatkowe takie właśnie kawałki folii bąbelkowej, aby uchronić ją przed wodą. I teraz nasz bagażnik. Nasz bagażnik można szybciutko obniżyć.
No mamy 3 stopnie rekuperacji. Pierwszy stopień, który przydaje się świetnie w mieście do takich właśnie dojazdów, kiedy no tak na co dzień, no widzimy, że z daleka samochód zaczyna hamować, więc my też po prostu puszczamy nogę z gazu i żeby się nie toczyć, to po prostu ta energia nam się cofa. Stopień drugi też nam się sprawdzi w mieście. Stopień trzeci według mnie po prostu już jest, mi się tu nie przydał, pomimo tego, że Trondheim jest dosyć górzystym terenem. Przydał mi się za to system brake, który po prostu no, w momencie, kiedy chciałem przyhamować, widziałem, że ktoś przede mną hamuje, ja po prostu sobie wciskam B i tak jak teraz praktycznie do zera nam samochód wyhamowywuje. O, proszę bardzo. W momencie, kiedy już dobrze opanujemy ten cały system, będziemy, to wiecie, to jest jak z jazdą na rowerze, po prostu wchodzi w krew. No i mi pierwszego dnia musiałem się po prostu tego jakby nauczyć, skumać, o co z tym chodzi. Drugiego dnia już było tak, że lepiej, no a na trzeci dzień no to po prostu no wsiadam, jadę, tak? I używając tego systemu, to co nam właśnie tutaj oferuje ten Volkswagen, tak naprawdę nie musimy prawie w ogóle używać hamulców. Fajne? No fajne, bo jesteśmy eko, bo oszczędzamy energię i tak dalej, tak? No ale co się dzieje w tym momencie z naszymi hamulcami? Warto jednak jest czasem mocniej sobie gdzieś tam przyhamować, rozpędzić się, zahamować, rozpędzić się także do tyłu i przyhamować, no bo no to jest to bolączka wielu samochodów elektrycznych. Tylne hamulce dostają mocno w kość, bo są bardzo rzadko używane, tak jak wiecie na pewno. Większa energia działa na przednie hamulce, dlatego z przodu zazwyczaj mamy hamulce tarczowe, z tyłu bębnowe, tak jak i tutaj. Z przodu są hamulce tarczowe, z tyłu bębnowe. Teraz nawet jakiś jest popularny artykuł w internecie, że ojejciu, Volkswagen ID.3 ma hamulce bębnowe z tyłu. No mam, bo po co tam wrzucać coś innego, jak to jest ok. Jeżeli będziemy używać domowego gniazdka, naładujemy naszą baterię do pełna w około 8 do 10 godzin. Jeżeli będziemy mieli zainstalowanego tak zwanego wallboxa w naszym garażu, wtedy ten czas przyspieszy nam do 6 godzin. Ale i tak najszybciej zrobimy to dzięki szybkim ładowarkom oraz w tym wypadku dzięki dodatkowemu złączu combo. W tym wypadku możemy naładować nasz samochód nawet w pół godziny do 80%. Choć zimą ten czas może wydłużyć się nawet 3-krotnie. Korzystam z tego samochodu od tygodnia. Samochodem dojeżdżam na co dzień do pracy. Byłem w sobotę na zakupach, byłem też na wypadzie za miasto z żoną oraz dzieckiem. Montowałem fotelik, także no po prostu no, normalny, zwykły samochód, nie? Tyle tylko, że o, wiecie co? Największa różnica jest taka, że nie patrzyłem na ceny paliwa. Samochodem elektrycznym jeździ się bardzo wygodnie. Samochód bardzo dobrze reaguje na pedał gazu, daje naprawdę dużo frajdy z jazdy. A jeżeli ktoś chce zaoszczędzić tak na co dzień, czyli nie martwić się cenami na stacji paliw, no to jest to dobry wybór. Myślę, że to jest dobry wybór dla kogoś, kto by chciał traktować taki samochód jak i taki drugi pojazd w rodzinie. Dodam jeszcze, że wiele miast, wiele państw, wiele rządów propaguje właśnie rozpowszechnienie korzystania z samochodów elektrycznych, więc jest bardzo, bardzo dużo wszelakich dopłat, udogodnień, jazda po buspasach samochodami elektrycznymi, czy też dopłaty, teraz u nas słynne rządowe do aut elektrycznych. Ja wiem, że to jest duże zamieszanie wokół tego i wszyscy ci, którzy chcą teraz nabyć auto elektryczne i chcą skorzystać z tych dopłat, no to muszą się jeszcze troszkę uzbroić w cierpliwość, bo troszkę nam zostało naobiecywane, a no jak to się skończy, no to możemy właśnie, tak jak mówiłem, wróżyć sobie z fusów i pożyjemy, zobaczymy. Średnie zużycie prądu według producenta to jest około 14,4 kWh. No i mogę powiedzieć, że tak, mniej więcej tyle wychodziło, bo komputer pokazywał mi właśnie raz 13, raz 10, raz 15, raz 18, więc myślę, że taka średnia 14 jak najbardziej. Na pewno część z Was zastanawia się nad tym, aby kupić sobie takiego właśnie elektrycznego malucha, jakiegoś właśnie
e-Apa. Ewentualnie do Waszej dyspozycji w tym momencie jest jeszcze Skoda Citigo elektryczna, Seat Mii elektryczny, no i e-Up, który nazywa się teraz e-Up Range. Co to oznacza? To oznacza, że no jest to samochód, który ma dużo większą baterię, ma dwukrotnie większą baterię od modelu, w którym my się teraz poruszamy. Tam bateria ma 36 kW pojemności. Pozwala to na przejechanie według producenta już aż 250 km. Chciałbym jeszcze dodać, że cena e-Apa Range'a w Polsce na tą chwilę bez dopłat to jest około 96 tysięcy złotych. No i tutaj musicie sobie zadać pytanie, ile chcecie wydać na samochód, bo jeżeli chcecie wydać niedużo pieniędzy, a mieć samochód na krótkie dystanse, dowożenie dzieci do przedszkola, czy też do jazdy do pracy, czy też jakieś krótkie dystanse do 30-40 km w jedną stronę, no to można zastanowić się nad tym, aby kupić właśnie takiego używanego e-Apa. Czyli że w 2016 roku samochód ten przeszedł drobny facelifting. Zmianie podlegały przede wszystkim przednie oraz tylnie lampy. Tylnie lampy zostały w tym wypadku troszkę przydymione oraz zostały troszkę przeprojektowane przednie oraz tylne zderzaki. Lusterka boczne także w tym od 2016 roku są już nieco smuklejsze. No i zmieniła się kierownica, właśnie tak jak wcześniej mówiłem, żywcem wyciągnięta z Volkswagena Polo. Słuchajcie, o co chodzi z tym też całym zasięgiem w tym samochodzie? No on raz pokazuje więcej, raz pokazuje mniej. No z czego to się bierze? No bierze się to przede wszystkim z tego, że poruszamy się w różnym terenie, o różnych warunkach pogodowych i raz jak będziemy jechać z górki przez dłuższy czas, no to komputer powie Ci, że możesz sobie przejechać tyle i tyle kilometrów, przykładowo 100, no ale jak będziesz przez dłuższą chwilę jechał pod górkę parę kilometrów, no to komputer powie Ci, że nie możesz przejechać 100 km, ale 70 km na przykład, nie? Zostało nam już tylko 10 km zasięgu. Już niedługo zapewne komputer włączy tryb Eco Plus. W tym momencie jeszcze poruszamy się w trybie Eco. Nie jest dobre, aby rozładowywać baterię aż tak do samego końca. Dlatego też udamy się i ją naładujemy do pełna w tym momencie. No i zobaczymy, ile właśnie tych kilowatów wejdzie nam do środka. Słuchajcie, znajdujemy się już na stacji ładowania. Jak wiecie, chcieliśmy sprawdzić, jaki realny zasięg można uzyskać tym samochodem w takim systemie mieszanym 50/50. Tak jak wcześniej wspomniałem, no, był to włączony tryb Eco, no ale czasem go nie włączałem. Ogólnie starałem się jechać tym samochodem raczej zachowawczo, odzyskiwać energię wtedy, kiedy się to dało. No i co udało nam się osiągnąć? No, jeszcze zanim może co udało nam się osiągnąć, powiem, że tak jak wcześniej już na samym początku filmu wspominałem, 160 km to jest wartość deklarowana przez producenta. Oczywiście wskaźniki WLTP mówią troszkę inne rzeczy już, bo w momencie, kiedy mamy zimę, ten samochód powinien przejechać około 120 km zimą i 160 km latem. A nam udało się uzyskać wynik 87 km. Co wydaje mi się osobiście, że po 6 latach, przy przebiegu 57 tysięcy km, przy tych warunkach pogodowych i przy tej temperaturze, teraz jest 3 stopnie Celsjusza, może być wynikiem całkiem zadowalającym. Gdy podłączyłem samochód do ładowarki, wskaźnik naładowania baterii pokazywał wartość 10%. W czasie 20 minut nasza bateria została naładowana 12,3 kWh prądu. W tym momencie wskaźnik naładowania baterii pokazywał mi 90%. Oznacza to, że cała bateria może pomieścić około 14,8 kWh prądu. Ostatnim razem, gdy ładowałem naszą baterię do pełna, była dużo niższa temperatura, wtedy było około -5 stopni Celsjusza i policzyłem, że mogę pomieścić około 13,5 kWh prądu naszej baterii. Uśredniając te dwa wyniki, przyjmując taką wartość 14 kWh jako taką wartość netto teraz tej baterii, policzyłem, że spadek po 7 latach i 56 tysięcy km wynosi około 16% od wartości netto podanej przez producenta. Nasza bateria jest już w pełni naładowana. Komputer pokładowy pokazuje mi, że mogę teraz przejechać 142 km w trybie Eco Plus.
Test zasięgu za nami pokazał nam, jakimi wartościami oscylujemy tutaj, jeśli mówimy o baterii. Dzięki temu też możemy wiedzieć, co się dzieje z naszym samochodem po określonym czasie. No w tym wypadku ten samochód ma już 7 lat. Myślę, że nie jedna osoba zastanawia się przed zakupem samochodu elektrycznego, a co z tym samochodem będzie po 5 latach? Czy moja bateria będzie nadal funkcjonować? Jak widzicie na tym konkretnym egzemplarzu, funkcjonuje, działa, ma się dobrze. Utrata 16% wartości początkowych deklarowanych przez producenta. Jest to bardzo dobry wynik. Dodam tylko też, że wiele niezależnych czasopism robi takie testy, w których biorą pod lupę wartości podawane przez producentów i często to się po prostu mija z tym. Stąd też właśnie te wartości brutto i netto, które omówię w innym odcinku.